Ten odcinek będzie wyjątkowy. Wybierzemy się w podróż z zachodu na wschód. Opowiem Wam o Plum Village, miejscu, w którym buddyjskie tradycje wschodu spotykają się z pięknem francuskiego krajobrazu. Gotowi? Zaczynamy! A tak w ogóle, może zacznijmy od początku. Dlaczego udajemy się do buddyjskiego zakonu, aby przybliżyć się praktykom medytacyjnym? Według Światowej Organizacji Zdrowia w pierwszym roku pandemii stany lękowe i depresja na całym świecie wzrosły o 25%. Problem dotyka w dużym stopniu młodych ludzi. Według szacunków Instytutu Metryki i Oceny Zdrowia działającego przy Szkole Medycznej Uniwersytetu Waszyngtońskiego, opublikowanych w 2019 roku, więcej niż 1 na 6 młodych osób w Unii Europejskiej, czyli ponad 14 milionów ludzi, cierpiało na problemy ze zdrowiem psychicznym. Wielu z nich pomocy szukała w medytacji, która coraz częściej promowana jest również przez internetowych influencerów. Ma ona wiele zalet. Is the living in the moment, like mindfulness and not overthinking, not worrying about the future constantly. It's not about material things, it's about looking inward. Is just a way of living just more happily in the present moment. Chęć nauki medytacji wiele osób doprowadziła do zapoznania się z buddyjską tradycją Plum Village, czyli ze śliwkową wioską. Zastanawiacie się, skąd ta nazwa? Odpowiedź w dalszej części tego odcinka. Zakon kilka razy w roku organizuje otwarte turnusy medytacyjne dla osób świeckich. Przyciągają one rocznie tysiące chętnych, w tym wielu młodych Europejczyków. Jeden z jego założycieli i mistrz zen, Thích Nhất Hạnh, nominowany był do pokojowej Nagrody Nobla, a nauki mnichów śliwkowej wioski na YouTube śledzi ponad 400 000 osób. Na czym polega fenomen Plum Village? It's difficult to explain how it is in Plum Village. You should go to experience by yourself. I czego w buddyjskich naukach poszukują młodzi mieszkańcy Zachodu? We have to sort of be go, go, go the whole time. There's this huge amount of pressure that society is always progressing, moving forward, just sort of never stopping. And Buddhism teaches you to take a step back and reflect. Dlaczego niektórzy z nich gotowi są porzucić nowoczesny styl życia i zamieszkać w zakonie na stałe? O tym i nie tylko w tym odcinku Generation Y. Oto siostra Gyatso, przebudzenie harmonii. I'm from France. I live in Plum Village. Młoda Francuska kilka lat temu porzuciła nowoczesne życie, aby dołączyć do jednej z największych buddyjskich wspólnot w Europie, zakonu Plum Village, czyli śliwkowej wioski. Dołączając do treningu Mindfulness, zdecydowała się zrezygnować ze współczesnych udogodnień, które większość z nas uważa za rzeczy oczywiste, jak na przykład korzystanie z telefonu komórkowego, posiadanie pracy na etacie czy własne oszczędności, nie wspominając o swobodnym wyborze wyglądu czy fryzury. Co sprawiło, że zdecydowała się podążać taką ścieżką? We had this terrorist attack in Paris. It was in 2015. And my family happens to know one of the young men who were killed in this event. And I reflected on these young people dying or killing and the meaning of life, actually, really. And I was also a young person searching for a deep meaning. And having the possibility already, I had seen that I can support life, I can help many people relieve their suffering, learn a way to happiness, and a way of happiness really, in the present, in their life. And so I feel very
inspired to be there for young people also, so that they can find a meaningful life, meaningful direction. Poszukiwanie sensu życia zaprowadziło ją do wzięcia udziału w treningach medytacyjnych organizowanych we Francji przez Plum Village. So I was here as a long-term practitioner and as a volunteer for some seasons. In my second or third retreat, I walked and I really applied the practice when I was in the hamlet, and I felt something was touched, like some kind of seed, and I looked at it. And also other people saw me and asked me if I wanted to become a nun. Interesting. Maybe later. And I kept that in my heart actually. Do osady na południowym zachodzie Francji rokrocznie przybywa wiele młodych osób. Każda z nich z innymi motywacjami. To find true happiness and to build your relationships and build your world to sort of what you want. And I really think that going through a one-week retreat, for instance, here at Plum Village, can really help people implement the practice into their life. So first of all, I definitely want to try to use my phone a lot less, because here I haven't been using it at all. Like I deleted WhatsApp and YouTube and Instagram from my phone, so I won't even be able to use it, and I really haven't been missing it at all. So I feel like that speaks a lot on like the value of those apps in my general life. So if I'm fulfilled with just living and doing other things, I don't even need them. I've got another friend who went here and she calls it her second home and she adores it. And I didn't speak to her before because I wanted it to be a surprise, but I'm so looking forward to going back and telling all my friends about it. Nieliczni decydują się na powrót na stałe. On my journey, I realized it was needed also to take time to transform and to really understand the direction I want to go to, and to understand more and more the path I want to follow. And I went to do some experiences in the world. I went to some projects, I continued, and I came back. And that seed of monastic experience, monastic life came up. This path is very important for me in my life. I can see the practice is something that I can't live without. A rodzajów medytacji jest wiele. Odgrywa ona znaczącą rolę w idei buddyzmu, w którym istnieje wiele różnych szkół. Praktyki, takie jak na przykład uważne chodzenie, polegające na powolnym spacerowaniu bez muzyki czy innych rozpraszaczy, stają się trendami lansowanymi w social mediach przez influencerów. Buddyjscy mnisi w Plum Village praktykują powolne, medytacyjne chodzenie od dawna. Tradycja Plum Village, ustanowiona przez Thích Nhất Hạnh, jest uznawana za nową szkołę buddyjską, w której głównymi elementami są spopularyzowane przez niego praktyki ciągłej uważności oraz zaangażowanie społeczne. Istotną rolę odgrywa dźwięk dzwonu, stosowany zazwyczaj na początku i na końcu sesji medytacyjnej. Jego celem jest przypomnienie o konieczności skupienia uwagi na oddechu i powrotu do teraźniejszego momentu. Słowo klucz do zrozumienia idei śliwkowej wioski to mindfulness, uważność. Jak zdefiniowałaby je siostra Insight, jedna z najbardziej doświadczonych mniszek w żeńskim klasztorze? Mindfulness is the awareness of what is happening here and now, what is happening in our body, what is happening in our mind. Being in the present moment and simply noticing what is there without judgment, without criticism, without this inner voice. Jak się okazuje, aby praktykować medytację, wcale nie trzeba siedzieć w bezruchu. And so when we do things in our daily life, we do them with mindfulness, then whatever we do becomes a Dharma door. And I like the word Dharma door. You know, I am visual, so the Dharma door, I see it's like a door where you open and you enter a space of light and beauty and wonders. You experience joy and peace.
you experience happiness and love. You have deep insight and great freedom when you're able to enter that space we call the Dharma. Eating, drinking, like everything that we do in our daily life can become a Dharma door if we do them with awareness, if we do them with mindfulness, if our mind is here in the present moment while we do these daily mundane activities. Codzienną praktyką medytacyjną jest również dbanie o drzewa owocowe. Plum Village we Francji składa się faktycznie z 3 oddzielnych klasztorów, zwanych hamletami. Otoczone są one drzewkami owocowymi, w szczególności śliwkami. It's rather in lower hamlet, but here also in new hamlet we have lots of plum trees, and that's because Thai and Shishichankong in the community planted many plum trees at the beginning when they were starting the community in lower hamlet to support their social work in Vietnam. The idea was to cultivate them and harvest the fruits and be able to sell, so to support the work there. To wojna w Wietnamie była jednym z głównych powodów, dlaczego wietnamski mistrz Zen osiedlił się we Francji. Z powodu swoich działań na rzecz pokoju, Thích Nhất Hạnh miał od lat 70. zakaz wjazdu do własnego kraju. W 1982 roku wraz z mniszką Chen Hao założył oazę buddyzmu w małej wiosce pod Bordeaux. We have young people come into Plum Village every year, you know, young people from like children, adolescents, and then the young adults come in practicing with us, and every day the number of young people are finding refuge in Plum Village, in the Plum Village practices. W trakcie retreatów w Plum Village praktykuje się medytację taką jak mindful walking i uważne jedzenie w ciszy. Ważnym aspektem jest również wykonywanie codziennych zadań z pełną uważnością. When we are able to come in touch with the children, the young people, young adults, it's all about planting seeds of peace, of joy, of love. And even if they maybe just come in for one retreat, even if, you know, they may not receive much from a retreat, but we know that the seeds have been planted. And when conditions are favorable enough, and sometimes those conditions are the suffering, their own suffering, that it helps to wake up these seeds. It helps them to see that there is a way out of these suffering difficulties, and that's when they will come to Plum Village, but also that's when they really take up the practices. Rocznie śliwkowa wioska przyjmuje około 8000 gości. Osoby zainteresowane praktyką mindfulness mogą skorzystać również z bezpłatnej aplikacji, która może wesprzeć chętnych w medytacji. Spotkania praktykujących medytację w tradycji Plum Village odbywają się na całym świecie. Na ich stronie możecie znaleźć lokalną grupę np. w Warszawie, w Berlinie, w Amsterdamie czy w Madrycie. Praktykujecie medytację? A może jest ona na liście Waszych noworocznych postanowień? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia, do kolejnego razu. Cześć!